Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na tak zwany film. Z czego? Z doprowadzenia tej twarzy niemiłosiernie zarośniętej na koniec urlopu do tak zwanej funkcjonalności użyteczno-wizualnej. Jednym słowem, zapraszam na golenie. Słuchajcie, na ostatnim goleniu pokazałem Wam tak zwany luks nierdzewny. Jakby ktoś jeszcze nie widział. Na drugim wcześniejszym goleniu była Yuma. Jednym i drugim. I zrobimy z nimi pojedynek, ale dzisiaj, tak jak ostatnio było mówione, będziemy mieli mały przerywnik. Czemu? Bo coś ciekawego do Snowiego trafiło. Słuchajcie, bardzo niedawno trafił do mnie kolega Denis z tak zwanej Szwecji, a dokładnie Sztokholmu. Napisał do mnie wiadomości prywatnej, że rozpoczyna swoją działalność, jeżeli chodzi o produkcję kosmetyków z tradycyjnego golenia. Pochodzi stąd i stąd. Porozmawialiśmy chwilę, to już jest prywatna informacja, jeżeli chodzi o naszą korespondencję i zapytał, czy nie chciałbym, jeżeli chodzi o kwestię swojego kanału, swojego sposobu i swojego opiniowania, przedstawić, a przy okazji zopiniować jego najnowszego i jedynego na razie wypustu. Pomyślałem, co mu nie. Tylko Denis, wtedy już wyraźnie powiedziałem, ja mówię jak jest, w czarno-biały sposób. Jak zobaczyłem tak zwaną grafikę, w sumie czarno-biały pasuje. Zaraz zrozumiecie czemu. Jednym słowem, Denis od słowa do słowa podesłał mi w takiej ładnej kopertce, czyli jednym słowem, krótko, miło i na temat, co? Zestaw do przegolenia. Słuchajcie, jednym słowem, krótki, mały unboxing. Co tutaj mamy? W takim papierku szorstkim mamy tu jakąś biało-czarną abstrakcję. Normalnie. Ciekawie to wygląda. Zestawik. Papierki na bok, papierki nie golą. Słuchajcie, nie ma co gadać i powiem szczerze, zaraz zrozumiecie, czemu czarno-białe, biało-czarne, tu się wszystko zgadza. Pytanie, czy się będzie zgadzać golenie, ale to odkryjemy sami. Ja jeszcze tym zestawem nigdy się nie goliłem, a zestaw ten nazywa się co? Kamrat. Dokładnie tak. Kamrat Denisus Lab. Tak się nazywa, że tak powiem, firma, którą tutaj Denis prowadzi. Tak się nazywa przy okazji sklep, gdzie możecie, jeżeli chcecie zobaczyć, co to za cudo i przy okazji może nabyć, zapraszam na Instagramie Denisa. Są wszystkie odnośniki. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za cudo, ale zaraz odkryjemy i Wam zaopiniuję i w tym momencie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, łatwo Denisa znaleźć. Kolega, tak jak już mówiłem, mieszka w Szwecji, produkcja w Szwecji, produkt, że tak powiem, stworzony za tak zwanym naszym Morzem Bałtyckim, po drugiej stronie. Jednym słowem, słuchajcie, to może odłożę, bo to jest mała taka buteleczka, czyli wiecie, co po goleniu, to po goleniu, ale tutaj, słuchajcie, mamy takiego kamrata. Jest to taka bardzo ciekawa interpretacja, jeżeli chodzi o tak zwany szkic. Troszkę może jakaś taka humorystyczne podejście do tematu. Ogólnie rzecz biorąc, w trakcie rozmowy Denis podesłał mi, bo ogląda mój kanał od jakiegoś czasu, jest moim subskrybentem, a przy okazji podesłał mi pewną grafikę. Tak, ja mam do AI różne takie podejścia mieszane, ale jeżeli chodzi o kwestie jakichś tam ciekawostek i tak dalej, to czemu nie? Można się pośmiać i tak. Popatrzyłem sobie, słuchajcie, na tą grafikę i tak sam sobie, a wiadomo, dystans trzeba mieć do siebie i to niemały, domena ludzi tak zwanych kumatych. I tak, słuchajcie, popatrzyłem sobie i mówię tak, Denis, czy ty sobie żarty stroisz, czy ty mój kanał oglądasz, czy może jakieś podobieństwo? I ja nie wiem czemu, podesłał mi później z AI i tutaj zobaczycie grafikę, podobną, bardzo podobną do mnie. I zapytał na podstawie swojego mydełka i moich filmów, jak AI postanowiło zrobić jakiś złoty środek. I ja nie wiem czemu, czy jest jakieś podobieństwo, czy nie. Zróbcie sobie pauzę. Tak czy siak, wydaje mi się, ktoś sobie z kogoś tutaj, w cudzysłowie, jaja zrobił. Słuchajcie, kamrat. Co to jest kamrat? Wielonarodowe słowo, żeby było śmiesznie. I wywodzi się z języka niemieckiego, czyli kolega, przyjaciel. Ale też można znaleźć w czeskim, słowackim, włoskim i teraz się trzymajcie, w polskim też. Dokładnie tak.
na Śląsku dokładnie wiedzą, co to jest słowo kamrat. Jednym słowem, kamrat, jakże uśmiechnięty, z małym wytrzeszczem, jakiś obłęd w oczach, coś takiego po środku. Jednym słowem mamy tutaj ciekawą, fajną interpretację, shaving system. I to jest właśnie domena Denisa. Denis postanowił nie nazywać, tak jak cały świat goleniowy, swojego mydełka shaving soap, czyli mydło do golenia, tylko shaving system. Ma do tego prawo jako producent, kto mu zabroni. Z tyłu co widzimy? Z tyłu widzimy tak zwany odnośnik, jeżeli chodzi o kod QR. Scan for products details made in Sweden. No i okej. Co tutaj mamy? Niestety białe pudełeczko. Wiecie, jakie uwielbiam białe. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Na stronie Denisa jest czarne. Plastikowe, no niestety. Snowy nigdy nie może mieć wszystkiego, co nie zmienia faktu, że no już się przyzwyczailiśmy, że 99% producentów po prostu pakuje swoje mydła w tak zwany plastik. Tutaj mamy biały, bo testowy, jeżeli chodzi o finalny, podejrzewam, że jest raczej chyba, nie wiem, zapytajcie Denisa, czarny za wsi. Słuchajcie, otwieramy. Co tutaj mamy? Mamy mydełko, takie nalane po prostu, świeżutkie, nigdy nie użytkowane. Co czuję? Powiem Wam tak, jest bardzo, ale to bardzo spokojnie. Nie jest to żaden ciężki zapach, nie jest to żaden taki męski, twardy. Nie sunie tutaj jakaś taka nuta przewodnia, która rozwala system. Rzekłbym neutralność, troszkę ambry, może jakaś ozonowość taka wymieszana z drzewem sandałowym, delikatnie, lekko, ciepło, bez żadnych ultrasłodyczy, ale też bez żadnych potężnej nuty przewodniej. Jakbym dobrze się wąchał, to nawet gdzieś odnalazłbym jakieś nuty często, gęsto wykorzystywane w tak zwanych kremach. Po prostu tych kremach takich, które mają mieć neutralny zapach i w momencie, gdy kobieta, facet, wedle uznania, kremuje się, czy dziecko, jak mamy dzieciaczka małego, to właśnie też są takie neutralne, spokojne, leciutko ciepłe, słodkawe zapachy. I to właśnie takie dokładnie tutaj czuję. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z tą grafiką, bo tą grafika mogę powiedzieć, no pośmiejesz się gościu, jak ci z twarzy wejdzie taka nuta przewodnia, że wygniecie i wywali z kapci. Tu tego nie ma. Jest neutralnie. Słuchajcie, ale najważniejsza rzecz. Składów wielkich Wam nie będę czytał, bo to nie ten kanał, żebym ja Wam tutaj czytał wszystko od góry do dołu. Jedna rzecz i to sobie wyczytacie. Z kamrata sobie wyczytacie. Jaki jest główny składnik? Ty tam z tyłu. No tak, dokładnie. Jaki jest główny składnik tego mydełka? Kamrat Ci to powie, a Snowy powtórzy. Dokładnie tak. Tallow i to w dwóch postaciach. Więc jednym słowem jest tallow, jest lanolina i jest kilka masła, takie, owakie składników. Nie pytajcie mnie. Po prostu wejdźcie sobie na tą stronę i przeczytajcie. Nie spamiętałem. Dziwne jakieś kwestie, dziwne jakieś rzeczy, niespotykane. Jak coś niespotykanego, to dobrze, ciekawie, mnie interesuje, jakie właściwości ma to mydło i że jest tallow. Dokładnie tak. Denis. Jest dobrze. Słuchajcie, czym jeszcze dzisiaj wyrabiamy? Pędzelek syntetyk, tak zwany wilczy, plisofto podobny, jaki 24 mm, jaki brush. Czemu? Bo jak nowe mydło wiecie, to ja muszę mieć syntetyk w ręce, żeby przetestować, co ciekawego tutaj się zadzieje. Jeżeli chodzi o kwestię maszynki. Mikrokonkurs i natychmiast rozwiązanie. I słucham, ty tam z tyłu, tak, dzisiaj nie pośpisz, będziesz do tablicy, ewidentnie. Jaką dzisiaj maszynkę, jedną z ulubionych Ci podpowiem, Snowy dzisiaj będzie przegalał, bo dzisiaj chce się skupić na mydełku i mieć czystą przyjemność, frajdę totalną, jeżeli chodzi o golenie. No słucham Cię, kolego? Czarną. Bardzo dobrze. Już prawie zgadłeś. Jeszcze jaką? Black Lady. No i właśnie pozamiatałeś, wygrałeś talon na balon. Czemu? Bo nie Black Lady. Po ostatnim goleniu jakieś marudzenie było. Wypadł na koniec kolejki, poczekasz sobie długo, żeby cokolwiek zaistnieć. Jednym słowem, witamy Hensona Jet Black. Wersja 2.0. Tego miglanca jeszcze nie było na tym kanale. Jeden z nowych nabytków. Tak jak wiecie, Snowy uwielbia Hensona. Po prostu jestem fanem tego rozwiązania, tych maszynek i kolejny zawitał. Jak ktoś jeszcze nie widział, Henson 1.0 Jet Black 2+, bo to też jest tak zwany medium. Tak, tutaj nie znajdziecie tego, ale gdzie w Hensonie znajdziecie?
Tutaj, dokładnie tak. Proszę bardzo. I na czapeczce, i na grzebieniu to samo jest 2 plusy. Czyli wersja medium, czyli pakujemy już sprzęt. Czym dzisiaj? Persona Platinum. Zostało nam drugie golenie z ostatniego filmu, więc trzeba wykorzystać. U mnie, wiecie, 2 golenia, kosz. Chyba że jakaś żyletka jest tak wyjątkowo beznadziejnie oporna, to w tym momencie co? W tym momencie raz i kosz. Słuchajcie, założenie w Hensonie jest banalne. Golenie jest banalne. Tu wszystko jest banalne i bardzo efektywne. I to jest fenomen Hensona. Ja po prostu logikę Hensona uwielbiam. Moim zdaniem, jak dobrze wiecie, odkryli koło na nowo. Takie jest moje zdanie, zdania nie zmieniam. Świetne trzymanie żyletki, mała ekspozycja, niesamowita jakość, 40 gramów dla tych, którzy albo przespali ostatni film, albo pierwszy raz może mają kontakt z tym kanałem, albo pierwszy raz z Hensonem. 40 gramów, aluminium, tak zwane lotnicze, 95 mm rączka o bardzo ciekawej moletowaniu i tutaj jest nie tylko logo Hensona, ale też tu troszkę bardziej, tu troszkę mniej. Te okręgi są w różnych wypustkach i przez to naprawdę Henson się świetnie trzyma. Te 95 gramów milimetrów w każdej innej maszynce bym powiedział dużo, ale w Hensonie to wszystko gra, tu wszystko jest w porządku i że było śmiesznie i tu i gdziekolwiek tylko chcesz, ta maszynka zawsze robi robotę i moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem. Słuchajcie, grzejemy sprzęt. I jeżeli czarno-białe, no to nie może być inaczej. Do pędzelka jaki, czarna micha jaki, wół roboczy, tak zwany. Słuchajcie, no ale bez żadnego golenia absolutnie nie może się odbyć żadne golenie. I ty tam z tyłu znowu do konkursu wstajesz, bez czego? Wody, no znowu kolejny talon na balon. No niestety, nie żaden wody, tylko i wyłącznie czarna łopata. Bez tego nie ma golenia, chłopie. Słuchajcie, ładujemy. Tyle. Nie wiem ile, zobaczymy. Nie znam tego mydełka, nie mam zielonego pojęcia o niczym, ale chcę je poznać. Ze Szwecji absolutnie żadnego kosmetyku nie miałem i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co tu wymyślił kolega Denis. Czy to się trzyma kupy, czy to jest coś ciekawego, czy to nowa pozycja. Miejmy wybór, cieszmy się. Na razie, słuchajcie, miękki krop, nie kremowaty. To jest po prostu krop, tłustawo, tyle co zostało na dłoni, także ok. I teraz do roboty zapraszamy, co? Syntetyk. On nam prawdę powie. Moczymy 3 zrzuty nadwyżki wody i do roboty. Jeżeli talą, teoretycznie to powinno być, co? Tłusto. Jeżeli talą, to powoli dodajemy wody. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze powoli dodajemy wody, żeby szczególnie nowe mydło, albo jak się uczymy, albo jak się wchodzimy w tradycyjne golenia, żeby nie robić tutaj żadnego szamponu, nie przesadzać, ale też suchym pędzlem nie jeździć po twarzy. Różne są techniki, ja zawsze będę mówił, miseczka to jest najlepsze rozwiązanie na początek, a ja też, jak dobrze wiecie, mimo że już kawałek czasu się golę, to nadal z tej miseczki zawsze korzystam, bo uwielbiam mieć kontrolę nad pianą, a miseczka mi to daje, po prostu. Słuchajcie, dodajemy wody, kolejny rzut, także już widać, że mydło powoli, ale to powoli się będzie wyrabiać, nie wybucha nam tutaj nic, jest ciekawie. Zapach delikatny, tak jak mówiłem, jakiś taki krem neutralny, gdzieś już czułem ten zapach, w jakichś właśnie takich kosmetykach typu krem do twarzy, ale nic tutaj nie jest odrzucającego, nic nie jest porywającego, nie ma żadnej nuty przewodniej, która Was rozsadzi. Na stronie zresztą Denis też pisze, że on się skupił tylko i wyłącznie na właściwościach. Zapach miał być neutralny, spokojny, bez żadnego szaleństwa. Taką stronę poszedł. Ok, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o skład, tak jak mówiłem, tallow, lanolina, jeszcze jakieś masła, jakieś ciekawe wymysły, których nie znam osobiście, chętnie poznam na twarzy. Ogólnie rzecz biorąc mnie interesuje to, co tutaj jest najważniejszego, czyli właściwości piana. Po prostu. Kolejna łopata wody, powiem szczerze, także dawkujemy. Mydło sobie spokojnie to spija. Nie jest z tych, które wybucha i już widzę, że nie jest z tych, które tutaj tworzy nam potęgę, jeżeli chodzi o tak zwane ilość, objętość piany.
ale my się nie obrażamy. Po pierwsze, to nie fabryka. Ja zawsze mówię, poświęćmy trochę czasu mydełku, a zrobi nam się coś fajnego lub nie. Ale na tym etapie tutaj jesteśmy pozytywnie zaciekawieni. Jak będzie, zaraz się dowiemy wspólnie. Co nie zmienia faktu, że tradycyjne golenie to nie fabryka. To nie jest jakaś tandetna puszka z chemią, że raz psikniesz i już masz na twarzy i już cię możesz golić i już to nazywasz goleniem. Nie. Tutaj jest jakość, tu jest spokój. Tutaj po prostu trzeba troszkę skupić uwagę. A kosmetyk ci odda jakością i dobrocią. Po prostu. Więc kręcimy. A propos Hensona, słuchajcie, ostatnio w wiadomości prywatnej miałem zapytanie. Kolejne, bo tych zapytań jest naprawdę sporo i dziękuję Wam wszystkim, którzy chcecie znać moją opinię, chcecie zapytać i że pytacie przede wszystkim, bo ja zawsze mówię, nie ma złych pytań, są tylko niezadane. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak ktoś chce pytać, ja zawsze zgodnie z moją opinią, wiedzą, subiektywną oczywiście, opowiem jak co widzę i właśnie miałem zapytania a propos delikatnych maszynek, bo kolega się goli absolutnie codziennie. Wybór, możliwość, zawodowe konieczności, różnie może być. Taka jego decyzja, więc ogólnie rzecz biorąc, patrzcie, świeci się, tworzy się, jest dobrze, wizualnie. I jaką by tutaj wybrał sobie właśnie Syntezji, wybrał sobie Hensona. I jaka jest moje zdanie, jeżeli chodzi o delikatność, łagodność, codzienność, o oszczędność skóry. Stwierdził, że Henson z 3,2 plusami nie do końca mu pasuje, jeżeli chodzi. Całkowicie go rozumiem. Przecież każdy ma inną skórę, każdy ma inny zarost, a przede wszystkim codzienne golenie to też jest różnie z tolerancją skóry na żyletkę dnia codziennego. No i zapytał, czy Henson z 1 plusem ma jakikolwiek sens, czy jest spokojniejszy od Syntezji. Stwierdziłem, że tak, bo jest. Ale już tak, większość świata tradycyjnego golenia twierdzi oczywiście, że to jest maszynka, która nie goli i już różne inne epitety, już nie będę do tego wracał, bo i po co. Co nie zmienia faktu, że maszynkę, której nie goli, a goli, proszę bardzo, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, przedstawiałem. I powiem szczerze, że to jest bardzo dobre rozwiązanie właśnie dla młodych, dla tych, którzy codziennie się muszą golić, dla tych, którzy mają naprawdę wrażliwą skórę, nie tylko opowiadają o tym. Naprawdę tutaj jest od producenta ulga. Młodzi ludzie ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, chociaż ja osobiście preferuję Hensona z 2 plusami. To jest idealny balans między tą właśnie niepotrzebnym zwiedzaniem żyletki i skóry, a efektywnością i szybkością uzyskania skutecznego golenia. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ja mam Hensona z 2 plusami czarnego pierwszej, drugiej edycji. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, wpadłem na dobry pomysł, bo już mieliśmy pojedynek rok temu Hensonów. Może nie z 2 plusami, bo wtedy kanał startował i maszynki akurat nie miałem odpowiednika, ale ja zrobię pojedynek. Co myślicie? Oprócz oczywiście tak, pamiętam, golenie w plenerze, ale pojedynek, co myślicie? I przedstawienie różnicy w Hensonach. Wierzcie mi, że jest. Mówi do Was gość, który na Hensonach zęby zjadł i między 1 Hensonem a 2 Hensonem, wbrew pozorom, ludzie mówią, co tam, nic nie ma, oprócz tego, że głowica troszkę inaczej przetłoczona. No w jakże dużym błędzie jesteście. Więc ogólnie wydaje mi się, że czas przedstawić Hensona pierwszego, drugiego, bo wbrew pozorom 1 jeszcze są na rynku i to są naprawdę świetne maszynki. Wiadomo, 2, ale teraz zauważyłem już na zachodnich kanałach, że już coś tam nowego się szykuje u Hensona. Ciekawe. Zobaczymy, co Henson tutaj wymyśli. Ogólnie twierdzę jedno i twierdzić będę zawsze. Henson jest dla każdego, ale przede wszystkim, jak ktoś golił się pół życia albo większość życia systemówkami i przyzwyczajoną dłoń ma do lekkiej maszynki. I systemówka też nie daje za dużego wyboru, jeżeli chodzi o kwestie opcji. Fakt, są te głowice, które się tam majtają jak ogon psa na wietrze, ale ogólnie rzecz biorąc temat jest taki, że tam jest określone ułożenie ostrzy. Pseudo-ostrz, tak je nazwę. W Hensonie to samo. Jest określony kąt, jest określone ułożenie. Henson ma prostą logikę. Goli albo nie goli. I ręka naturalnie po prostu szuka kąta, który zacznie golić. No proste, tam nie ma jakiejś większej filozofii. A jeżeli chodzi o kwestię tego, co się wytworzy na twarzy, spróbujcie. Efekt Hensona, po prostu. Jak najmniejszy uszczerbek dla skóry i jak najlepszy efekt do golenia. Dziękuję, koniec tematu, po prostu. Więc tak, to jest maszynka. Dla mnie oni odkryli koło na nowo. Zresztą słuchajcie,
gdyby Henson nie był taki jakiś, to by taka masa firm nie sugerowała się i nie inspirowała Hensonem w swoich produkcjach i bardzo dobrze, że to robią, bo Henson coś wymyślił. Jeżeli ja mam swoje zdanie, jeżeli kopią jest 1:1, jak na przykład z Chin taka jedna firma na K potrafi sobie robić, nie będę ich dawał atencji, to mnie krew zalewa, bo po prostu widzę dokładnie zżyna 1:1 i co to jest za maszynka? To jest po prostu kopia, beznadziejna w dodatku. Ale jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej inspiracji, czyli kąt zapożyczony, ale całkowicie wizualnie tak zwana głowica po swojemu, rączka po swojemu i tak dalej, cały świat na tym funkcjonuje. Najlepsze firmy się inspirują innymi, a na palcach jednej ręki, jak sobie obetnę jeszcze ze dwa, można policzyć, kto tak naprawdę w tradycyjnym goleniu wymyślił coś wyjątkowego, na którym wszyscy się sugerują. Więc tak, Henson wymyślił moim zdaniem koło na nowo i bardzo dużo film się sugeruje. I słuchajcie, co tu się nam stworzyło? Popatrzcie. Jest gęsto, jest świecąco, jest tłusto, jest wbrew pozorom niemało tego towaru. Denis, zobaczymy. Czas na weryfikację, kolego. Czas na weryfikację. Tutaj nie ma nic na gębę na tym kanale. Tutaj trzeba zobaczyć, jak jest. W czarno-biały sposób. Chociaż dzisiaj koszulka niebieska, no ale przecież była rozmowa, że Snowy ma porę deszczową przegonić z tego kraju w lipcu. Pracuję nad tym, już jest trochę lepiej, ale jeszcze jedno golenie w tej koszulce i później możecie nie dziękować, macie w gratisie. Dziękuję. Słuchajcie, lecimy. No, wygląda to ciekawie. Jest tak naprawdę bardzo zbalansowanie. Nie jest absolutnie puszysto, ale mydło odpaliło po pewnym czasie, jeżeli chodzi po kilka dawek tak zwanej wody i stworzyło się coś tutaj w ilościach nawet słusznych. Piana taka po środku, całkowicie po środku, jeżeli chodzi o tak zwaną konsystencję. Nie jest to ultra clay w żadnym wypadku, nie jest to ultra gęstwina w żadnym wypadku, ale nie jest to puchate nie wiadomo co w żadnym wypadku. Więc mamy coś po środku. Świeci się bardzo ładnie. Pachnie, tak jak mówię. Czuję, mam taki wspomnień czar, wiecie co, jak moi synowie byli mali i czasami się stosowało różne kremy dla niemowląt, to właśnie to jest bardzo, ale to bardzo podobny zapach. Lecimy. Podgonimy troszkę tą pianę jeszcze tutaj na twarzy. I wydaje mi się, że będzie tak zwana opinia w trakcie golenia dalej weryfikowana, bo to jest, wiecie co lubię z wami odkrywać, nie ukrywam. Owszem, czy kosmetyk, czy maszynka po wielu goleniach można się przyzwyczaić, zobaczyć jak skóra reaguje, zobaczyć co tu ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o nasze odczucia przy kilku goleniach, ale jeżeli chodzi o pierwsze odczucia, lubię to z wami robić, bo przynajmniej widzicie jakie ja mam tutaj podejście, czy mi się coś podoba, czy mi się nie podoba, czy tutaj coś jest do poprawy, czy jest naprawdę już blisko produktu tak zwanego finalnego, czy nie. No normalnie krem, normalnie dla dzieci, taki neutralny, totalny zapaszek. Kolor też jak w kremie, jakiś taki białawy. Ok, słuchajcie, odkładamy i zaraz będziemy wiedzieć wszystko. Jeżeli premiera, to zróbmy sobie porządek, jedno ucho, drugie ucho. Rubinka też odsłońmy, żebyśmy go nie ścinali Hensonem. Znowu i tu opowiada, Henson taki fajny, a tutaj będzie ciach i krew leci. Słuchajcie, Jet Black 2.0 Henson i tak zwana Persona. O Personę w ogóle się nie boję, o Hensona w ogóle się nie boję. O zarost, no ja bym się na jego miejscu bał, za sekundę już go nie będzie. Co nie zmienia faktu, że mnie interesuje, co nam daje ten wyrób Denisa z Denisus Lab. Do roboty. Pierwsze przejście z włosem. Od pierwszego przyłożenia moja ręka mówi: wreszcie człowieku Hensona wziąłeś na twarz. Czemu? Bo na głowie jest systematycznie. To jest moja dyżurna maszynka
Ja uwielbiam Hensona za wszystko i też za wielozadaniowość. Tą maszynką ogolisz sobie co tylko chcesz. Ty tam z tyłu proszę bez podśmiechu, jak tu naprawdę tutaj co tylko chcesz. Ale później jak już pójdziesz na SOR, to nie mów, że ode mnie to usłyszałeś, bo ja nie wiem co ty tam goliłeś, chłopie, że się pociąłeś tu i tu. Lecimy. Uwielbiam, po prostu ta maszynka daje spokój, ta maszynka daje wyciszenie, ta maszynka ma 1000% zaufania. Tak, nie 100, 1000. Więc to jest po prostu niesamowite. Jak za każdym razem, a jeszcze wiadomo, w tym kolorze goli lepiej, no bo jakby mogło być inaczej. Po prostu czarny to jest czarny. Popatrzcie. Słuszny zarost, a tu już się ciekawie dzieje. Naprawdę ciekawie się dzieje. To uwielbiam. Można się skupić na kosmetyku, można się wyłączyć, można się wyciszyć. Jeżeli akurat masz dzień, że było dobrze albo niedobrze, ale trzeba się ogolić. A nie masz czasu na dumanie o czymś, albo nie chcesz po prostu, albo chcesz się skupić właśnie na kosmetyku. A może chcesz sobie przemyśleć właśnie jakąś sytuację z dnia, to powiem, a może włączyć na boku jakiś film, podcast, coś posłuchać, co ten tam od gadania gada. To powiem wam szczerze, że Henson to daje, po prostu. Po prostu jest 100% zaufania do tej maszynki. Robisz robotę i po wszystkim. Owszem, musisz lubić leciutkie maszynki. I dlatego niektórzy producenci robią stalowe inspiracje Hensonem, żeby je tutaj zapożyczyć, ale ja twierdzę, że właśnie. Ja twierdzę, że Henson jest genialny pod tym względem, że co? Że jest funkcjonalny. Ja zawsze, nigdy się... Oczywiście to jest totalnie indywidualna kwestia dla jasności, żeby nie było, ale ja się nie obrażam na lekkie maszynki, bo one mi się wydają ultra funkcjonalne. Nie mam odruchu dociskania w dłoni. I jest dobrze, jest dobrze. Jak dobrze jest, jeżeli chodzi o mydełko. Nic mnie tu nie podszczypuje dla jasności, nic mnie nie ściąga, nic tutaj się czerwono nie robi, żadnych reakcji nieprzewidzianych, jest w porządku. Jeżeli chodzi o poślizg, tak, słuchajcie, jest na bardzo dobrym poziomie. Nie skrajnie wybitnym, ale na bardzo dobrym poziomie. Czuję go, ręka płynie po prostu po skórze, więc tu się dobrze dzieje, tu się naprawdę dobrze dzieje. Zresztą Henson zasuwa aż miło, ale dobrze wiecie, że u mnie po 2 pierwszych 3 ruchach ja już achów i ochów nie wyrokuję. Tutaj wszystko krok po kroku musimy sobie zweryfikować. Co nie zmienia faktu, że ta piana, która nie jest ultra gęsta, daje nam bardzo fajny, ciekawy poślizg. I to już mi się podoba. Naprawdę ciekawy poślizg, zauważalny. Nie masz tutaj żadnej wątpliwości. Płynie ta ostrze, czy nie płynie po tej skórze, bo jest to. Świetnie. Na tym etapie. Teraz zaraz przy każdym kolejnym nałożeniu będziemy mieli, mam nadzieję, coraz lepiej i coraz przyjemniej. No wiadomo, że to się kumuluje na skórze, bynajmniej tak sobie to wyobrażam. Słuchajcie, lecimy dalej. Nie ma, że boli. Trzeba tutaj doprowadzić tą twarz. Drugie przejście z włosem do użyteczności wizualnej. Po prostu genialne. Genialny jest ten Henson. Ale naprawdę kosmetyk też tu nam daje fajne. No, fajnie, naprawdę. Bardzo fajny poślizg. Nie jest to produkt reklamowy. Od razu Denis był uprzedzony. Jak coś będzie nie tak, powiem. Nie zawaham się tego użyć. Jak ogląda moje filmy, wie, że ja to po prostu wam powiem. A jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo przyjemny. Ten zapach to nie do końca moja bajka. Jak dobrze wiecie, on jest wyczuwalny dla jasności. On nie jest tak słaby, że ja go nie czuję. Ale po pierwsze, jeżeli tak bardzo neutralny, jak taki właśnie kremik dziecięcy, zapachu by więcej dał Denis, to nie wiem, czy to akurat byłoby wskazane. Te zapachy się stosuje wtedy, kiedy oczekujemy troszkę spokoju, a już na pewno w zapachu. I podejrzewam, że on z premedytacją już napisał na stronie, że takie były jego zamiary. Mam nadzieję, że w innych produkcjach odpali się z zapachami, bo ja zawsze, jak dobrze wiecie,
uwielbiam wiedzieć, czym się golę. Więc jednym słowem, no okej, jest to zestaw testowy, wyjściowy, pierwszy już, bo on już jest w sprzedaży. I okej, co nie zmienia faktu, że ja chciałbym, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, w kolejnych zestawach więcej zapachu teraz i bardziej skupionego na jakichś nutach sensownych, na jakimś takim temacie przewodnim, jeżeli chodzi o zapach. No chciałoby mi się, bo ja lubię zapachy konkretne. Lubię przede wszystkim wiedzieć, czym się golę. Jeżeli chodzi o właściwości, bardzo dobry kierunek. Już jest dobrze, już jest bardzo dobrze. Tak jak mówię, to jest poślizg bardzo dobry. Niewybitny, nieszalony, bardzo, bardzo, bardzo dobry. Tutaj jest tłusto, naprawdę tłusto. Więc jak na pierwszy zestaw jest świetny. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Totalnie. Ręka płynie, Henson płynie, ostrze płynie, wszystko się tutaj zgadza. Piany mamy dużo, więc wydajność naprawdę tego mydła jest potężna, bo naprawdę za dużo nie wziąłem. No, pół łyżeczki mojej łopaty to jest takie, no taka totalne minimum, które sobie biorę, więc nawet się zastanawiałem, czy nie wziąłem za mało, ale wziąłem na tyle dobre, że mam tej piany jeszcze i mam. Bez najmniejszego problemu się można golić na 3 przejścia. Powiem szczerze, wydajne mydło. Naprawdę wydajne. No kurde, mundial się skończył. Sędzia był na spalonym. Kartki czerwone przez telefon odwołane. MMA w finale ogarnięte. Kto się miał pobić, to się pobił. Nawet kamery wyłączali. Więc piana, nie lataj mi tu. Już piłki biegające się skończyły, fruwające, odbijające się od latających dronów. Powiem wam szczerze, cyrk z tym mundialem. Jak później słyszę, że to jest najbardziej udany mundial, jaki w życiu wyglądaliśmy, to ja jestem w szoku i się zastanawiam, czy ja te same sytuacje widziałem, ale dobra. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, gdzie się odbywał cyrk. Ale było co oglądać. Co nie zmienia faktu, że niektóre sytuacje naprawdę zniesmaczały do granic możliwości. Do granic możliwości. Jak już pewne rzeczy się na telefon załatwia, to jest przerażające, a jeżeli mamy, słuchajcie, MMA to w klatce albo na ringu, albo gdziekolwiek, a nie na boisku, prawda? No, proste, proste. A jeszcze od mistrzów świata, którzy podobno mają taki fantastyczny honor i podejście i bla, bla, bla. Dobra, mniejsza. Było, minęło. Słuchajcie, trzecie przejście pod włos. Lecimy. Henson robi robotę od pierwszego przyłożenia. Po prostu jest genialnym sprzętem. Każdemu na kolejną, bo wiecie, ja mam proste podejście. Pierwsza maszynka tania. Przede wszystkim tania i przede wszystkim żadna agresywna. Nawet nie średnio agresywna. Łagodna, żebyś się nauczył, żeby ta praktyka, żeby dłoń nabrała respektu do ostrza, żeby tu wszystko zaczęło funkcjonować. Po prostu trzeba się nauczyć. Bez praktyki się nie da. Czytanie książek jest fajne, ale jak praktyki nie masz, to nic ci to nie da. Co nie zmienia faktu, że na drugą maszynkę, jeżeli przełkniesz koszt zakupu Hensona, ale z drugiej ręki też można w świetnej kupić tak zwanej cenie, to już jest to fajny kierunek. To jest naprawdę świetny sprzęt. Znam ludzi, tak jak wam mówiłem przy filmach o Hensonie, którzy po prostu podziękowali. Przeróżne maszynki weryfikowali, kupili Hensona jednego, drugiego, trzeciego. Wszystko poszło na bazarek, Hensony zostały, dziękuję, skończyłem, znalazłem swoją drogę goleniową. Nie dziwię się. Naprawdę nie dziwię się. U mnie na głowie jest, jeżeli nie nagrywam filmów, w ciągłej obsłudze, ale na twarzy już naprawdę zatęskniłem i to bardziej niż bardzo. Okej. No i pięknie, słuchaj, ten Dings dzisiaj bez gadania powiedział, dobra, nawet nie ma dyskusji. Jak tak tutaj się dogadujesz z Hensonem, to nie fikam, nawet nie dyskutuję. Szybkość, przyjemność, łagodność, tu wszystko się zgadza w tym goleniu dzisiaj. O, właśnie tak. I nawet jakieś właśnie podżuchwowe klimaty też bez problemu. Można sobie tutaj podocinać. O. Kozie brudki Henson nie zostawi. Nie Henson.
Słuchajcie, Red Alert odpalamy i finalizujemy temat. Okej. Tutaj nie naciągałem skóry, nawet wiem kiedy na krtani, dlatego lekka przecinka, bo troszkę za dużo tego zostawiłem, więc tutaj operator. O tak, tutaj się sprawił na samym czubku jabłka Adama. Niesamowity jest. Ojojoj. Ojoj. Joj. Poziom do golenia. Poezja. Przyjemność, poezja. Po prostu. Henson płynie, nie pyta się o zdanie. Tu się dzieje. Słuchajcie. Co tutaj mamy? Bo mamy koniec golenia. No twarzy nam zostaje mydełko. Naprawdę. Akcentuje swoją obecność. Coraz bardziej. Z każdym nowym przyłożeniem czuję coraz większy poślizg i coraz więcej tutaj się dzieje. Naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest bardzo fajnie. Jest bardzo dobrze. No, Denis tu się postarał. Coś ciekawego wymyślił na sam początek. Ja tylko tutaj się absolutnie nie utożsamiam z tym zapachem. To jest raz i z mocą tego zapachu to jest dwa. Wiecie, że ja lubię mocny, dobry akcent. Tutaj jest bardzo delikatnie. Jeszcze nuty zapachowe, takie ultra dziecięce, kremikowate. To nie jest moja bajka. Ale jak ktoś lubi. Słuchajcie, jest tłusto. Jest naprawdę bardzo, bardzo tłusto. A co zrobił Henson? Szkło, 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 szkło. Szkło, tutaj minimalnie jakieś takie mikro, tutaj nie ma nic, po prostu poezja. Wyrżnął wszystko. Ja wiem, za chwilę usłyszę, Henson bardzo wysoko bierze, pojutrze już trzeba się golić, no i uwielbiamy się golić, ale dzisiaj jestem świetnie ogolony i o to chodzi w Hensonie. Słuchajcie, naprawdę jest genialny, jest po prostu genialny. Film po goleniu zostaje, jest wyczuwalny. Tak jak mówię, to jest na bardzo fajnym poziomie. Nie jest to totalny top i wybitność w żadnym wypadku, ale jest naprawdę, nie ma wstydu żadnego. Jest pościsk w trakcie golenia, absolutnie wyczuwalny. Zapach do poprawy, moc większa. Dla mnie, dla jasności, żeby nie było, że ten zapach w ogóle jakoś odrzuca. Nie, jest zbyt neutralny. Lubię coś bardziej wyrazistego. Jak ta grafika pokazuje mi po prostu tego gościa, takiego satyrę Snowiego, tak bym ją nazwał, kamrata, to co? To chyba powinien być tak zadowolony, z takim szyderczym uśmiechem, z tym błyskiem wokół, że to po prostu powinno wyjechać mi z tego tygla. A tutaj czuję po prostu kremik dla dzieci, taki delikatny. Ale o to chodziło według producenta, żeby tutaj pierwszy zestaw był bardzo, bardzo, bardzo stonowany, a postawić na właściwości. I one są, naprawdę one są. Czujemy film, czujemy tłustość w trakcie golenia, bardzo fajny poślizg. Jeżeli chodzi o kwestię wizualną, no sami widzicie, efekt Hensona. Ale jakby nie było poślizgu i dobrej jakości mydełka, to nawet Henson potrafi skubnąć. On taki nie jest do końca, on nie jest. Słuchajcie, mamy tutaj taką małą buteleczkę, bo trzeba by tutaj coś ciekawego zrobić. Jest tu taka mętna ciecz, bardzo mętna. Jest atomizorek. Dla jasności, to jest buteleczka tak zwana testowa. Ściągniemy nadwyżkę wilgoci na stronie i tutaj zobaczycie, bo cały czas te zdjęcia się pojawiają. Zobaczycie finalną wersję buteleczki, czyli szkło zgodnie ze sztuką, tak jak być powinno. Bo jak ktoś mi wsadza aftershave'y w plastiki, to mi się to nie klei. Ale tutaj jest na zasadzie przewiezienia i na zasadzie tak zwanych testów w taką małą buteleczkę i dobrze, nie ma problemu. Słuchajcie, ta sama jakże uśmiechnięta twarz. Mikrogina budzimy. Niech się ciulo budzi, zobaczymy co ciekawego nam tutaj wystawi. Co tutaj mamy? Słuchajcie, mamy alkohol, na pewno. Mamy oczar wirginijski, na pewno. Mamy glicerynę, o ile pamiętam. Mamy jeszcze kilka pozycji bardzo ciekawych i mamy pewną rzecz, którą tutaj akurat w czarnej owcy miałem, czyli zwane aminokwasy jedwabiu, o ile pamiętam. Więc tak czy siak jest to jakaś taka kwestia. Pamiętam ten składnik dokładnie u Adriana. Co nie zmienia faktu, że tutaj sprawdzimy, jak to tutaj działa. Też jest podobno nastawienie na nie jakiś wysublimowany, wyjątkowy, ciekawy zapach, ale na właściwości i na czucie się skóry po goleniu. I co tutaj jest? Skin Recovery System, czyli dokładnie, Denis, tak jak tutaj jest Shaving System, to tutaj jest Skin Recovery System. Chłopak i po grafikach, i po nazwach ma inwencję twórczą, jest kreatywny. Słuchajcie, bierzemy na dłoń
Atomizer, bardzo mocno działający, naprawdę bardzo mocno działający, ale nie wiem, czy w finalnej buteleczce jest atomizer, jest szansa, że nie. No po prostu intensywnie, bardzo mocno tutaj nam daje tak zwany Skin Recovery System, żaden aftershave. No i kto Denisowi zabroni sobie tutaj wymyślić nazwy, niech sobie ma chłopak. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy dokładnie ten zapach, który jest w mydełku, tylko tutaj oprócz tej ambry i tych takich kremikowatych tematów jakby troszeczkę wyciągnięte jest to drzewo sandałowe, które podobno według producenta jest tam w tle, więc jest takie minimalne przełamanie, ale to nadal są bardzo delikatne, takie ciepłe, totalnie neutralne klimaty zapachowe. Co tutaj mamy? Wchłania się to relatywnie szybko, więc ogólnie rzecz biorąc, ale zostawia takie nie tłuste, ale jakiś taki filmik. Jak się skóra będzie czuć? Pewnie dobrze, na ten moment nie jest źle. Nic mnie tu mocno nie podszczypuje, nie ma tu dramatu, jeżeli chodzi o potęgę alkoholową. Podobno jest tutaj mentol. Ja nie czuję żadnego mentolnięcia. Nie świrkuje mi tutaj mentol. Więc jeżeli jest to bardzo, bardzo, bardzo znikoma ilość, tak, ten zapach jest totalnie, on ulatuje. On będzie bardzo krótko na twarzy z tą neutralnością, więc to jest takie pierwsze buchnięcie. Tutaj Denis też napisał, że stawia na właściwości. Tak jak mówię, ta mętna ciecz, no, jest ciekawie, jest delikatnie, jest miękko. Widać, że tutaj jakieś nawilżenie się zaczyna pracować, więc śmiem twierdzić, że jest to ciekawa pozycja. Słuchajcie, jaka jest moja opinia? Jestem na tak, no ewidentnie. Kamrat, Denisus Lab, bardzo ciekawa pozycja, rodem ze Szwecji. Tak jak mówiłem, tak jak wcześniej pokazywałem, na Instagramie Denisa znajdziecie, że tak powiem, odnośnik. Czy kupować, czy nie kupować, to słuchajcie, dobrze znacie mnie. Ja nie jestem reklamówką z Biedronki, żebym was naganiał na jakieś zakupy. Ja wam opiniuję danego producenta i moje odczucia, jeżeli chodzi o kwestię użyteczności danych produktów do tradycyjnego golenia. Ja się bardzo cieszę, że mamy rodem ze produkcji szwedzkiej pierwszy produkt, jeżeli chodzi o tego chłopaka. Jest ewidentny talent, jest ewidentnie ciekawe, są te produkty, nic tu się złego nie dzieje. Bardzo przyjemne golenie. Tak jak mówię, zapach nie mój klimat, ja bym tutaj całkowicie to rozwiązał, ale jest kreatywność, patrząc po grafice, jest talent, jeżeli chodzi o właściwości. To wiadomo, to jest pierwszy zestaw, tu jeszcze można dużo bardzo doprowadzić wizualnie do tak zwanej perfekcji, ale zapowiada się bardzo ciekawie, więc oczywiście, że jestem na tak. Ja wam dziękuję bardzo za dzisiejsze golenie i widzimy się po takim jakże przyjemnym goleniu. Już nie doprowadzamy do takich akcji jak na twarzy były, czemu? Bo urlop się skończył, więc czas cięcie się golić i czas, że tak powiem, na dokładnie tak, kolegos tam z tyłu, na pojedynek. Więc ja już wam zapraszam na następny film, na którym będziemy pojedynkować naszego Luxa z tak zwaną Jumą. Kto wygra? Już niedługo. Trzymajcie się, miłego popołudnia. Cześć.